co to jest rendering i czy warto zrobić taki rendering do projektu wnętrz. Zapraszam. Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami całą moją wiedzą na temat architektury. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania innych filmów z kanału. Na pewno dużo się z nich dowiecie. A tymczasem dzisiaj pytanie, które zawsze słyszę w momencie, kiedy powiem rendering. Rendering wymiennie wizualizacja. Co to takiego jest? Otóż rendering jest to taka fotografia tego, jak będzie w przyszłości wyglądało wnętrze. Jeden problem jest taki, że tego wnętrza jeszcze nie ma, więc tej fotografii nie możemy zrobić, więc robimy to w taki sposób, że budujemy model 3D, na nim ustawiamy wszystkie materiały, światła, a potem wykonujemy w danych perspektywach, wybranych perspektywach, bo tylko można rendering zrobić danego ujęcia. No, można zrobić cały film, ale to już kolejna historia. Wykonujemy taką fotografię dla danego elementu. Taka fotografia jest bardzo przydatna w momencie, kiedy nie możemy sobie tego projektu wyobrazić. Zazwyczaj przy dużym zaufaniu do architekta, przy dobrej komunikacji nie wydaje mi się to niezbędne, aczkolwiek taka wizualizacja na pewno nam dużo więcej pokaże niż same rysunki czy same modele. Więc jeżeli mamy jakiś problem z wyobrażeniem sobie wnętrza, nie możemy podjąć jakiejś decyzji, to taki rendering może nam w tym pomóc. Są tego minusy, a właściwie są pewne rzeczy, które warto wiedzieć o takiej wizualizacji, takim renderingu. I jest to pierwsza rzecz, że jest to jednak droga i pracochłonna rzecz, ponieważ wszystkie elementy, które są w takim modelu, w takiej scenie, musimy sami ustawiać, więc to zajmuje dość dużo czasu i generuje dość duże koszty. Co więcej, płaci się za konkretne ujęcia. Zazwyczaj im więcej tych ujęć, no to im więcej musimy zapłacić. Czasami za same renderingi płacimy drugie tyle, co za projekt. Warto się nad tym zastanowić. A drugi, może nie problem, ale rzecz, którą warto wiedzieć, jest taka, że taki rendering to jest, nie jest domyślne ustawienie komputerowe na przykład, tylko to jest stworzone przez człowieka. Czyli jeżeli mamy na przykład w takim renderingu sofę, którą sobie wybraliśmy z danym materiałem, to my jako autorzy takiej wizualizacji musimy to ustawić dokładnie tak, jak to widzimy. I to nie jest tak, że mamy podpowiedziane, dobra, to jest ten materiał, nakładamy i robimy, tylko my to wymyślamy. Jeżeli jest światło, no to dajemy albo światło słoneczne z zewnątrz, albo jakiś pochmurny dzień. Jeżeli jest światła, żarówka, dajemy też pewien kolor żarówki, więc ten rendering jest bardzo subiektywny i może się nie do końca zgodzić z tym, jak wejdziemy do mieszkania, na przykład zrobiliśmy słoneczny rendering, a wchodzimy w pochmurny dzień. Może się to nie zgodzić. Warto to wiedzieć, bo możemy być po prostu zawiedzeni efektem, no bo widzieliśmy to w taki sposób na wizualizacji, a potem wchodzimy do mieszkania i przecież to nie to. Więc warto zwrócić na to uwagę. Dla ciekawostki powiem, że cały katalog IKEA jest właściwie w tej chwili robiony na wizualizacjach, więc możecie sobie wyobrazić, jakiej jakości wizualizacje w tej chwili jesteśmy w stanie wyprodukować. Więc jest to pewne pomocne narzędzie, ale Wy musicie zdecydować, czy konieczne do komunikacji z architektem. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, co są renderingi, jesteście z tego zadowoleni, możecie iść w świat, opowiadać i podejmować decyzje. A tymczasem zapraszam na mój kanał, zapraszam do oglądania innych filmów, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli macie jakieś pytanie, jakiś dylemat, komentujcie, zapiszcie. Ja postaram się Wam na nie odpowiedzieć, a może i nakręcić specjalnie dla Was film. W takim razie do zobaczenia.